Witamy z Międzywodzia. Jest to urokliwa nadmorska wieś położona na wyspie Wolin pomiędzy Bałtykiem a spokojnymi wodami Zalewu Kamieńskiego. To miejsce, gdzie przyroda, cisza i morski klimat tworzą niepowtarzalną atmosferę, idealną do wypoczynku. Miejscowość liczy około 680 stałych mieszkańców. Spacer po miejscowości rozpoczynamy na pirsie nad Zalewem Kamieńskim. Jest to miejsce dla amatorów sportów wodnych, żeglarzy czy wędkarzy. Cumują tu niewielkie jachty. Może w nim cumować ich 18. Latem można stąd popłynąć turystycznym stateczkiem w rejs po Zalewie Kamieńskim. Pirs ten istnieje co najmniej od początku XX wieku i już wtedy cumowały tu statki turystyczne pływające po Zalewie Kamieńskim. Z pirsu przechodzimy na ulicę Zatoczną i idziemy nią prosto aż do ulicy Armii Krajowej. Wzmianka w dokumentach z 1784 roku mówi, że Heidebrink, jak wtedy nazywało się Międzywodzie, składało się z 2 chat rybackich. 80 lat później, w 1865 roku, wieś składała się już z 10 domów rybackich z 4 budynkami gospodarczymi i liczyła 59 mieszkańców. Nie było wtedy jeszcze dróg łączących wyspę z lądem i mieszkańcy do najbliższego kościoła musieli przeprawiać się łodzią. Rozwój wsi jako nadmorski kurort rozpoczął się z początkiem XX wieku. W 1910 roku zakwaterowano tu około 800 letników, a w 1924 roku było ich już 2200. Po II wojnie światowej rozpoczęło się zasiedlanie miejscowości przez polskich osadników, a ludność niemiecka została wysiedlona. Nastąpił wtedy znaczny rozwój miejscowości. Powstała promenada widokowa na Wale Wydm, wybudowano liczne ośrodki wczasowe i kolonijne, bibliotekę oraz punkt ochrony zdrowia. W miejscowości funkcjonują liczne punkty gastronomiczne, sklepy spożywcze, kioski oraz stoiska. Nad morzem wyznaczono letnie kąpielisko obejmujące 600 metrów linii brzegowej. Doszliśmy do ulicy Armii Krajowej, która jest główną ulicą przelotową przez tą miejscowość. Należy pamiętać, że oprócz plaży, morza i kąpieliska morskiego, do których za chwilę dojdziemy, Międzywodzie to także klimatyczne uliczki, przy których znajdziemy przytulne kawiarenki, lokalne restauracje i sklepy z pamiątkami. To miejsca tworzone przez ludzi z pasją.
Doszliśmy do ulicy Szkolnej i idziemy nią do ulicy Poprzecznej aż do kościoła. I już widzimy kościół w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest on duchowym centrum tej miejscowości. Jego budowę rozpoczęto w czerwcu 1989 roku, a 24 maja 1992 roku został on poświęcony. Jest to nowoczesny obiekt architektoniczny w kształcie czworoboku, krytego dwuspadowym dachem, z wolno stojącą wieżą tuż obok głównego wejścia do świątyni. W budowę świątyni aktywnie włączyli się nie tylko mieszkańcy, ale także wczasowicze, którzy podczas letnich pobytów nad morzem ofiarowali swój czas i pracę na jego budowie. Obok kościoła znajduje się plac zabaw o nazwie Wyspa Skarbów. Jest to nowoczesny plac zabaw, który dostarcza radości najmłodszym i pozwala rodzicom na chwilę oddechu. Znajduje się tutaj też siłownia na wolnym powietrzu. Nazywany jest on też Bałtyckim Parkiem Edukacyjnym, gdyż to tutaj właśnie dzieci mogą zapoznać się z fauną i florą naszego rodzimego morza. W parku rozmieszczono kilka stanowisk z ciekawostkami na temat Morza Bałtyckiego. Z placu zabaw przechodzimy na ulicę Bałtycką i idziemy nią aż do parku. Doszliśmy do parku obok ulic Wojska Polskiego i Bałtyckiej. Przechodzimy przez niego. W parku znajduje się okrągły kwietnik z artystycznymi ławkami wokół niego. Przechodzimy na ulicę Warszawską i idziemy nią w stronę morza.
Skręcamy w lewo na ulicę Morską i po chwili w prawo na ulicę Wojska Polskiego w kierunku morza. Przeszliśmy na ścieżkę na plażę. W lewo jest promenada nad klifem. Idziemy jednak dalej prosto i schodami schodzimy na plażę. Plaża jest szeroka, czysta, z drobnym piaskiem, zachęca do długich spacerów, opalania, kąpieli w morzu i wypoczynku przy szumie fal. A wieczorami, kiedy słońce chowa się za horyzontem, międzywodzie zamienia się w romantyczną oazę spokoju. Ta plaża to wizytówka międzywodzia. Nie kończymy jednak tutaj naszego spaceru po międzywodziu. Przechodzimy do widocznego w oddali drugiego wyjścia z plaży i wychodzimy nim na ulicę Zwycięstwa. Na wale Wydm ponownie widzimy promenadę prowadzącą po nim, ale idziemy dalej prosto na ulicę Zwycięstwa. Jeszcze mały bonus. Wyjeżdżając z Międzywodzia w stronę Dziwnowa, niecały kilometr od Międzywodzia, znajduje się punkt widokowy. Można tu dotrzeć pieszo, samochodem lub rowerem. Z punktu widokowego rozciąga się piękny widok na Zalew Kamieński i miejscowości na jego drugim brzegu. Nie zapomnij o subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz, gdyż wkrótce ukażą się tutaj kolejne filmy o miejscowościach i ciekawych miejscach w Polsce. Wciśnij łapkę w górę i napisz komentarz.